To, co jest pewne, bo to jest koperta tylko zarezerwowana dla tego regionu bełchatowskiego, dla obszaru transformacji, to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który przewiduje środki powyżej 320 milionów euro w perspektywie 2021-2027. I to są pieniądze tylko dla 35 gmin, które w terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji zostały wskazane jako ten obszar, który będzie dotknięty skutkami przekształceń gospodarczych, społecznych, ekologicznych, takich w zakresie przestrzeni na tamtym obszarze w wyniku odchodzenia od tej gospodarki opartej na węglu brunatnym. Ale oprócz tego, tak jak mówiłam w wystąpieniu, region ma jeszcze całe fundusze europejskie dla łódzkiego i to jest ponad 3 miliardy. Przy czym tutaj udział tego regionu w tych funduszach zależy od aktywności podmiotów. Czyli będą organizowane konkursy, już startujemy za kilka tygodni. I teraz czym większa aktywność przedsiębiorców, samorządów, stowarzyszeń z tamtego obszaru w pozyskiwaniu tych środków, tym większe będą te plony. Pierwsza sfera to gospodarka. Tak jak mówiłam w prezentacji podczas panelu, to jest nasz główny obszar zainteresowania. I tutaj pieniądze będą na wsparcie inwestycji, środki trwałe w przedsiębiorstwa, wsparcie prac naukowo-badawczych, wsparcie innowacyjności, wsparcie przedsiębiorczości, czyli bardzo szeroka gama projektów, programów adresowanych do przedsiębiorców. Druga koperta to te kwestie społeczne. I tutaj skupiamy się na inwestycjach w szkolnictwo, szczególnie szkolnictwo zawodowe. Czyli wspierane będą takie projekty w zakresie zmian takich większych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych, ale także tworzenie nowych zawodów, tworzenie nowych specjalności, szkolenie uczniów, dodatkowa oferta zajęć, doskonalenie nauczycieli. Będą także projekty, dużo pieniędzy na szkolenia, przekwalifikowania pracowników, czyli jeśli chcą Państwo z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje, zmienić profil swojej działalności, w lecie ruszy konkurs dla operatorów na tak zwane bony szkoleniowe, czyli zostaną wyłonione podmioty, które będą zapraszały, tacy pośrednicy pewnego rodzaju, którzy będą zapraszali osoby mieszkające na tamtym obszarze do skorzystania ze szkoleń, studiów podyplomowych, kursów. Przy czym to, co podoba mi się w tej inicjatywie, to jest to, że wybór tej ścieżki zawodowej, wybór oferty należy do państwa. Czyli tutaj ani ten operator, ani urząd nie będzie narzucał, w jakim kierunku chcemy, aby Państwo się szkolili, zmieniali swoje kwalifikacje. To będzie całkowicie takie podejście popytowe, czyli to Państwo, to Pani Kowalska, która pomyślała, nie wiem, o kursie makijażu permanentnego, prawda, czy manikiru, czy ktoś myśli o studiach podyplomowych w zakresie informatyki. Całkowicie oddolne inicjatywy, Wasz pomysł na Wasz rozwój, a od nas będą pochodziły bony na te kursy, szkolenia, studia. Bodaj około 60% to jest ta sfera gospodarcza, czyli przedsiębiorczość, biznes, tworzenie nowych miejsc pracy, przekształcenia w firmach, ich wzmocnienie, innowacje tych firm, innowacyjność. 15%, ale to są nadal olbrzymie pieniądze. 15% może nie robi wrażenia w kategoriach względnych, ale jeśli przełożymy to na miliony złotych, no to są ogromne środki na ten rozwój społeczny. I tutaj głównie szkolenia, szkolnictwo zawodowe, bo wiemy, że to jest potrzeba na tamtym obszarze. I zostało nam około też 15-20% na przekształcenia przestrzeni, czyli tutaj na przykład rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych będzie też przez nas dodatkowo wspierany poza tym głównym komponentem Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Jesteśmy naprawdę w regularnej współpracy z samorządem i z instytucjami wspierającymi biznes na tamtym obszarze. Pojawiają się pytania, służymy informacją.
Proszę śledzić też komunikaty dostępne na stronie www.rpolockie.pl. Tam jest harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie, czyli zobaczą Państwo, że ruszamy już z pierwszymi konkursami i to będzie właśnie wspieranie szkolnictwa zawodowego. 2 konkursy, z jednej strony infrastruktura, a więc takie inwestycje twarde w infrastrukturę szkół zawodowych i wsparcie nauczycieli i uczniów, czyli taki bardziej miękki komponent, doposażenie szkół zawodowych, dopasowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy. Więc na tej stronie www.rpolockie.pl tam są najświeższe informacje, zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie, ale ponieważ też mamy ten komfort, że mamy 35 gmin, a więc bardzo znamy, mamy, mówiąc nieładnie, namierzonych naszych partnerów, naszych interesariuszy, więc staramy się też bezpośrednio do nich wychodzić z informacją, że właśnie ruszamy z funduszami.